Każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył odrzucenia. Uczucie bycia niedocenionym potrafi zaboleć. Ale co, jeśli powiedziałbym ci, że odrzucenie może stać się twoją siłą? Dziś dowiesz się, jak przekuć ten trudny moment w coś, co pomoże ci wzrosnąć, stać się silniejszym i bardziej pewnym siebie. Odrzucenie jest często odbierane jako osobista porażka, a w rzeczywistości rzadko ma coś wspólnego z naszą rzeczywistą wartością. Zamiast tego wynika z wielu czynników, na które nie mamy wpływu. Może to nie był właściwy moment, może druga strona miała inne priorytety. Ludzie dokonują decyzji na podstawie własnych doświadczeń, przekonań i emocji, które nie zawsze są obiektywne. Czasem po prostu się nie udało, bo nie każdy pasuje do każdego, niezależnie od naszych starań. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli jedne drzwi się zamykają, może to oznaczać, że powinieneś poszukać innych, lepszych dla ciebie. Ile razy w życiu zdarzyło ci się, że coś, co początkowo wyglądało na porażkę, w dłuższej perspektywie okazało się błogosławieństwem? Zostałeś odrzucony w rekrutacji, ale tydzień później dostałeś propozycję lepszej pracy? Rozstałeś się z kimś, ale potem spotkałeś osobę, która naprawdę cię doceniła? Nie dostałeś się na wymarzone studia, ale trafiłeś na inną uczelnię, gdzie poznałeś ludzi, którzy zmienili twoje życie? Odrzucenie często jest początkiem czegoś lepszego, nawet jeśli w pierwszej chwili trudno to dostrzec. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela. Nie byle jakiego. To ktoś, komu zawsze pomagasz. Jesteś przy nim w trudnych chwilach. Wspierasz, gdy życie rzuca mu kłody pod nogi. Nie liczysz przysług. Nie oczekujesz niczego w zamian. Po prostu jesteś. Czasem odwołujesz dla niego swoje plany. Czasem rezygnujesz z własnego komfortu, żeby mu pomóc. Czasem siedzisz z nim godzinami, kiedy przeżywa kryzys. Próbujesz znaleźć rozwiązania jego problemów, podnosisz go na duchu. Ale z czasem zaczynasz zauważać pewien schemat. Gdy on czegoś potrzebuje, jesteś natychmiast. Gdy ty potrzebujesz pomocy, nagle nie ma czasu. Dzwonisz, piszesz. Odpowiedź? Cisza. A może krótkie odezwę się później, które nigdy nie zamienia się w realny kontakt. Zaczyna do ciebie docierać, że ta relacja nie działa tak, jak powinna. W końcu postanawiasz się wycofać. Nie robisz awantury. Nie wysyłasz pełnych żalu wiadomości. Po prostu przestajesz inicjować kontakt. Nie jesteś już tą osobą, która zawsze pierwsza dzwoni, zawsze pyta, zawsze zabiega. I co się dzieje? Twój telefon przestaje dzwonić. Twoja skrzynka wiadomości świeci pustkami. Cisza. Boli, prawda? Może nawet czujesz się zdradzony. Myślisz, czy naprawdę byłem tak mało ważny? Czy ta przyjaźń była tylko jednostronna? Ale po chwili przychodzi refleksja. Lekcja, którą daje ci odrzucenie. Odrzucenie często wydaje się ciosem, ale w rzeczywistości bywa błogosławieństwem. Nie straciłeś prawdziwej przyjaźni, straciłeś iluzję przyjaźni. Nie został ci zabrany ktoś wartościowy. Uwolniłeś się od kogoś, kto tylko brał, nie dając nic w zamian. Nie jesteś sam. Jesteś wolny od relacji, która cię osłabiała. To trudne, ale kiedy spojrzysz na to z dystansu, dostrzeżesz prawdę. Lepiej wiedzieć, na kogo naprawdę możesz liczyć, niż tkwić w fałszywych relacjach. Czasem odrzucenie działa jak filtr. Pokazuje, które relacje były autentyczne, a które istniały tylko dlatego, że ciągle w nie inwestowałeś. Prawdziwy przyjaciel zauważy twoją nieobecność. Zapyta, co się dzieje. Znajdzie dla ciebie czas, nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Będzie dla ciebie tak samo, jak ty byłeś dla niego. A jeśli ktoś znika, gdy przestajesz się starać, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie był obecny. Zamiast obsesyjnie analizować, dlaczego coś się nie udało, zacznij inwestować w siebie. To najlepszy moment, by rozwijać swoje pasje, zadbać o zdrowie, uczyć się nowych rzeczy. Gdy skupiasz się na sobie, zaczynasz przyciągać lepsze sytuacje, ludzi i możliwości. Twoja wartość nie jest określana przez to, kto cię odrzucił,
Ty sam decydujesz, kim jesteś. Odrzucenie często pokazuje, że za bardzo się poświęcałeś dla innych. Może dawałeś więcej niż dostawałeś? Może ignorowałeś sygnały, że ktoś cię nie traktuje tak, jak na to zasługujesz? To jest moment, by to zmienić. Naucz się mówić nie. Otaczaj się ludźmi, którzy cię doceniają. Szanuj siebie na tyle, by nie błagać o uwagę. Niezależnie od sytuacji, każde odrzucenie niesie w sobie jakąś lekcję. Czasem dostrzegamy ją od razu, a czasem potrzeba czasu, by zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się dla naszego dobra. Być może odrzucenie pokazało ci, że warto bardziej doceniać siebie. Może zbyt długo stawiałeś potrzeby innych ponad swoje, licząc, że jeśli będziesz wystarczająco dobry, ktoś cię zaakceptuje, pokocha, doceni. A gdy ta osoba odeszła, zrozumiałeś, że nie powinieneś uzależniać swojej wartości od czyjejś opinii. Twoja wartość nie zależy od tego, kto cię wybiera. Zależy od tego, jak sam siebie traktujesz. Może pomogło ci dostrzec, kto naprawdę jest po twojej stronie. Czasem odrzucenie otwiera nam oczy na ludzi, których wcześniej nie zauważaliśmy. Być może biegłeś za kimś, kto nie zasługiwał na twoją lojalność, podczas gdy obok byli ci, którzy zawsze cię wspierali. Teraz masz szansę budować relacje z osobami, które naprawdę cię cenią i szanują, a nie tylko tolerują. A może sprawiło, że znalazłeś lepszą drogę, choć na początku wydawało się to niemożliwe. Zdarza się, że pragniemy czegoś tak bardzo, że nie dostrzegamy, iż ta droga prowadzi donikąd. Odrzucenie może być bolesne, ale jednocześnie może być punktem zwrotnym. Może gdybyś dostał tę pracę, do której aplikowałeś, nigdy nie odkryłbyś swojej prawdziwej pasji. Może gdyby ta relacja się nie zakończyła, nigdy nie zrozumiałbyś, czego naprawdę potrzebujesz od drugiej osoby? Czasem to, co dziś wydaje się stratą, jutro okazuje się błogosławieństwem. Odrzucenie nigdy nie jest łatwe. Ale jeśli spojrzysz na nie z innej perspektywy, może się okazać, że było drogowskazem, który skierował cię tam, gdzie naprawdę powinieneś być. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić innych treści.